Cześć, z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj robimy piękny, śliwkowy, tak nazwałam ten kolor, piękny, śliwkowy sweter na podstawie kwadrata babuni. Wszystko pokażę, jak to zrobić, ile zużyjemy włóczki, jaką włóczkę tutaj oczywiście używam, więc co, przejdźmy do tego, co będzie nam dzisiaj tutaj potrzebne. Ok, więc dzisiaj potrzebujemy szydełko, u mnie jest to szydełko 5 mm i do tego mam włóczkę i tutaj pokażę tylko 2 motki, ale mam 4. Ile ostatecznie zużyłam metrów, ile ostatecznie zużyłam motków, na pewno albo właśnie się wyświetla, a jak nie, to jest napisane w opisie. Co ja mam tutaj za włóczkę? Ja mam dzisiaj włóczkę z Lilopi Flossy Tweed i to jest świetna włóczka alpaka, wiskoza, poliamid i uwierzcie mi na słowo, jest tak przyjemna w dotyku, że mogę ją cały czas głaskać i nie, nikt mi nie zapłacił, sama kupiłam sobie tę włóczkę i stwierdziłam, że zrobię dla Was tutorial ze swetra, który robię sobie tutaj do domku i do chodzenia. No więc co oprócz tego potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście nożyczki, miarkę, będę Wam pokazywała ile w danym momencie mój sweter ma centymetrów szerokości, jak długości i wszystkie inne potrzebne rozmiary będę Wam pokazywała. Możemy mieć także dzisiaj igłę, ale nie jest ona jakoś super konieczna, bo raczej przyda się chyba głównie do chowania nitek, więc można też sobie bez niej poradzić. Jaka to jest włóczka? Wracając do jej wymiarów, to jest 300 metrów, 100 gram, ma jeden taki motek, ja mam 4 i aktualnie zużyłam prawie 2, ale będę w trakcie Wam mówiła, na jakim jestem etapie. Ta włóczka jest fajna jeszcze pod tym względem, że jest świetnie, bardzo mądrze i przyjemnie zwinięta, że z każdej strony mam do pociągnięcia kawałek włóczki. Nie jest na niej widoczne 100% wszystko, dlatego do pomocy będę używała Yarn Arm Jeansu sobie, żeby nie żeby po to, żeby mi się haczyło, a po to, żeby Wam pokazać, co dokładnie robimy, żeby po prostu to było widać, no bo na miękka będzie nam się tak puszyła, a chodzi o to, żebyście widzieli efekt z tej włóczki, ale wiedzieli, co ja tam w ogóle robię. Więc co, zacznijmy od początku. Ok, dużego wyboru kolorystycznego dzisiaj nie mamy. Ja mam właśnie tą, a numer w ogóle jej koloru to 49723. Jest taka przyjemnie śliwkowa z domieszką tutaj takich żółtych, pojedynczych nitek, granatowych, czerwonych. Jest po prostu urocza. Zakochałam się w niej na drutozlocie i tam sobie ją kupiłam. Ok, zaczynamy od Magic Ringa. Pokażę na tej włóczce, jak i na tej mojej pomocniczej, więc nie macie się o co martwić. Magic Ring, tu będziemy robić same słupki, czyli hop i tutaj do góry 2, 3 oczka łańcuszka, 2, 3 i teraz słupek, czyli hop, narzucam, wyjmuję, narzucam miało być, wyjmuję i słupek, hop, 1 i drugi i tak naprawdę trzeci to jest nasze początkowe oczka łańcuszka i teraz oczko łańcuszka i znowu 3 słupki. Jeżeli nie jest to widoczne, to ja już tutaj przeskoczę i pokażę Wam, jak to wygląda na żółtej włóczce i oczywiście do końca powiem, jak zrobić ten Magic Ring, więc teraz pewnie obraz się zmienia. Ok, tak to wygląda na tej żółtej włóczce. Zobaczcie, jest łańcuszek na początku, później są 2 słupki, później jest oczko, 3 słupki, znowu jest oczko, znowu są 3 słupki, hop, hop i hop i znowu jest oczko. Tu sobie można troszkę ściągnąć i znowu są 3 słupki, czyli to są takie 4 segmenty, dokładnie takie same, nie licząc oczywiście początku, gdzie zamiast jednego słupka jest po prostu łańcuszek z oczek
z oczek łańcuszka, łańcuszek z oczek, to taki udawany słupek. Oczywiście tu na końcu też robimy oczko łańcuszka i zobaczcie, teraz sobie możemy ściągnąć i dołączamy to do pierwszego oczka. Hop, albo tu hop, o, tak powinno ładnie tu przejść. No, za duży mam tutaj po prostu to szydełko jest specjalnie takie duże, żeby to wyszło właśnie takie luźne, żeby ten sweter nie był taki ścisły, zbity. Dzięki temu, że szydełko jest dużo grubsze od włóczki, którą tutaj robimy, co oczywiście tutaj jest bardziej widoczne, to ten sweter będzie mięciutki, nie będzie zbity, będzie lekko się układał, jak taka mgiełka prawie, bo naprawdę włóczka jest bardzo wydajna, a sweter powstaje dość szybko, co zresztą zobaczycie. Trochę jest przerabiania, ale sama przyjemność. Ok, ja Wam tu pokażę kolejny rząd oczywiście. I teraz jak łączymy, to w tych miejscach, gdzie mieliśmy oczka łańcuszka, będziemy dalej dziergać. I to jest tak, że tutaj to przekładamy, hop, mamy 2, narzut, hop i jeszcze jedno i dorabiamy jeszcze 2 słupki tutaj, czyli jakby z lewej strony tego udawanego. Hop, hop, no przejdź i przejdź. I teraz bez żadnego oczka robimy narzut i przechodzimy, mijając te 3 słupki na dole. Zobaczcie, hop i znowu robię 3 słupki. Dwa, 3, tak ja mam tutaj tylko taką kulkę, żeby Wam pokazać po prostu jak to wygląda. Teraz jest oczko łańcuszka, czyli podobnie jak wcześniej. Teraz są znowu 3 słupki. Hop, i znowu mi się przykulała mi się ta włóczka. I tak powtarzamy do końca rzędu. No, zbita włóczka. Chciałam ją przesunąć, ale niestety. Zobaczcie. I teraz tu mam 3 słupki, oczko, 3 słupki. Znowu 3 słupki, oczko, 3 słupki. Później znowu po 3 słupkach w kolejnej 3 słupki, oczko, 3 słupki. I tu jest 3 słupki, oczko, łączymy i tu się spotkajmy. Ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda na tamtej i zobaczycie, że kolejne rzędy rosną super łatwo, a musimy zrobić tak naprawdę tutaj, ja robię do 20 rzędu. I zaraz Wam pokażę oczywiście, jak to wygląda, a jak już zrobimy to, dalej będziemy tworzyć, no bo przecież to tylko kwadrat, a ma być sweter. Więc powtarzamy tu, ja zaraz przeskoczę i Wam pokażę na tej, jak i na tamtej włóczce. Ok, mam jeden i drugi. I ten jeden już jest zamknięty, ten ciemny, a ten jasny, ja Wam tutaj pokażę. Tak samo jak wcześniej wbijamy się, oczko ścisłe i tak naprawdę znowu zaczynamy, czyli znowu na narożnikach robimy 3 słupki, oczko, 3 słupki, w miejscach na ściankach po prostu 3 słupki i jedziemy. I tak powtarzamy, 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 aż zrobi nam się 20 rzędów. Oczywiście ja z żółtego tutaj już nie będę dalej robiła. Chodziło o to, żebym Wam pokazała, jak to wygląda. Zobaczcie, tu już sobie robię znowu 3, później tutaj znowu 3, hop, hop, hop. Czy to widać, czy jest ostrość? Mamy. I zobaczcie, tu jest pojedyncze na ściankach, a na narożnikach znowu powstanie 3, oczko 3 i tak cały czas powtarzamy, aż zrobi nam się 20 rzędów. To nic. Nie dość, że 20 rzędów, to takie części robimy 2. To będzie nasz przód oraz tył swetra. Jak dojdziecie do tego momentu, to ja Wam dalej pokażę. I od razu chcę Was uprzedzić. Film jest nagrywany w częściach, więc jeżeli w następnym za chwilę przejściu będę miała powiedzmy inne paznokcie albo będzie inne światło, to znaczy, że jest nagrany po prostu innego dnia. Ja ten sweter robię na żywo, można powiedzieć, czyli ja go nagrywam, robię. On jest jakby nagrywany i robiony w tym samym momencie, więc to nie jest tak, że ja już mam gdzieś tam części tego swetra, tylko ja go fizycznie robię, pokazuję na żywo, więc tak naprawdę efekt poznam na końcu tego filmiku razem z Wami. Co ja też jestem zaskoczona pewnie, nie zaskoczona, jestem podekscytowana bardziej, nie zaskoczona, ale może mnie zaskoczyć efekt końcowy, aczkolwiek mam w głowie, jak on będzie wyglądał. No i zobaczymy, czy będzie tak wyglądał, to się okaże. Więc tak, robimy
przetwarzamy, przerabiamy aż do 20 rzędu. Ja za chwilę zrobię pewnie przeskok, pokażę już jak te dwa kwadraty wyglądają, bo będą się ciut od siebie różniły, co oczywiście wszystko pokażę. Powiem ile zużyłam włóczki, żebyście wiedziały ile tam tego schodzi, więc przerabiamy kwadraty 2 do 20 rzędu. No i rzędy liczymy od samego początku, czyli to był pierwszy, to był drugi, trzeci i tak dalej, tak żeby było jasne, że od zupełnie pierwszego, od Magic Ringa zaczynamy, to jest też pierwszy rządek. Ok, ja już mam tutaj zrobione 20 rzędów, hop, mam nadzieję, że to dobrze widać. O, jak podniosę, to mam wrażenie, że lepiej gdzieś tam się odbija to światło. I tak, to jest właśnie kwadrat, który ma 20 rzędów. I mam też drugi. I drugi, od razu mówię, ciut się różni, ale zaraz wam powiem jak. Różni się ostatnią ścianką, czyli ostatni moment, jak dochodzimy do końca rzędu, trochę się różni i ja wam już tutaj pokazuję. Ten zdejmuję, a ten kładę. Widzicie różnicę? Tak. To jest właśnie ta ostatnia ścianka. Chodzi o to, że nie robimy jej w całości. Ten drugi kwadrat u mnie jest po prostu przodem. Z przodu ma lekkie wycięcie po to, żeby ten sweter nie dotykał nas tuż przy szyi. Stwierdziłam, że nie wygląda to według mnie tak fajnie i że po prostu ostatnią ściankę zrobię w częściach. Tak, to jest nitka, która po prostu przeszła tu i tu, czyli tak, w jaki sposób to robimy? Robimy w taki sposób, że na końcu, w ostatniej ściance, to nie jest cały rząd, to jest tylko ostatni bok, widać, mamy ostrość, o, robię narożnik normalnie, później jest raz, 2, 3, 4, potrójne te słupki i później robię przeskok i to samo robię na końcu, czyli raz, 2, 3, 4 i dokańczam do narożnika. Zobaczcie, tu jest właśnie ta pętelka końcowa. Co z tymi nitkami? Co tutaj są gdzieś? O, hop. Spoko. Specjalnie je tak zostawiłam, żeby nie obcinać tej włóczki, żeby pokazać wam, że to jest na jednej nitce zrobione. Dopiero teraz będę to przecinała. Ale to przyda mi się też, po to tego jest tyle, żebym od razu połączyła te części z tą drugą częścią swetra, czyli z tą. Jak ułożę ją sobie, mogę nawet dokładnie tak samo, czyli tu mam zakończenie, hop, ale wiadomo, że muszę ją ułożyć odwrotnie i tak, żeby dwie prawe części były w środku, czyli tu mamy i widzę prawą stronę, tu jest lewa i dokładam, teoretycznie to jest tak, więc odwracam tak, żebym miała lewą stronę, dokładam jedną do drugiej, o, i teraz tutaj łączę, mam lewą, prawe są w środku, więc mogę tutaj ładnie połączyć w taki sposób, czyli na przykład tutaj można połączyć słupkami i dzięki temu, że to jest na lewej stronie, to te słupki zostaną w środku, ale druga opcja jest taka, że łączymy to na prawej stronie jednak, nie na lewej i łączymy to takimi ładnymi oczkami ścisłymi. Ja tutaj pokażę zaraz to na żółtej włóczce, żeby to było fizycznie widać, bo tutaj nie będzie tego po prostu widać, a będziemy łączyć tylko te oczka, po to, żebyście to widzieli. To wiadomo, że efekt jest na tej włóczce, ale żółta jest taką naszą bardzo mocną, pomocniczą tutaj włóczką, żeby było wszystko po prostu widać, więc ja tutaj przejście robię na żółtą włóczkę tylko po to, żeby pokazać dwa brzegi, w jaki sposób można je połączyć bez igły, ładnie, co zostanie nawet na prawej stronie, więc szybko tutaj robię przejście tak. Ok, powiedzmy, że to są duże dwa fioletowe kwadraty, ale tak naprawdę chodzi tutaj o to, w jaki sposób połączymy, czyli ten sposób, a nie o to, jaką ja mam tutaj włóczkę. Na szybko, mam nadzieję, że to się tak w miarę da tutaj pokazać. Hopka. Ja tu chyba troszkę zbliżę jeszcze. O, dzięki temu będę mogła wam tutaj na płasko to ładnie pokazać. I to jest tak, jak mamy dwa, to będziemy wbijać się dokładniej w te nitki dalsze. Nie te przednie, tylko w te tylne.
I teraz tak, jak mamy tak, czy tu się da jeszcze troszkę zbliżyć? O, max. Dobra. I teraz będziemy chwytać. W jaki sposób chwytamy? Chwytamy to dość łatwo. Czyli tak, bierzemy sobie nitkę z tego tylną, hop, i z tego drugiego kwadratu też tylną. Oczywiście musimy sobie przyłożyć je jak najrówniej, tak? Czyli równiutko do siebie, tą górę i ten przód i ten tył, bo tutaj o to chodzi, lub później w innych miejscach. I teraz tak, tu chwytamy też tą nitkę tylną, hop, no chwytaj się nitko tylna. No nitko tylna, no mam przednią, a tylna, o tak samo, chwyciłam ją. I teraz nitkę główną prowadzoną mamy z tyłu, zobaczcie, przeciągam przez wszystkie 3 i znowu robię to samo, znowu biorę tutaj oczko tylne, hop, i tutaj tylną część oczka też chwytam, hop, narzut i przeciągam przez wszystkie 3, można sobie tym szydełeczkiem. I zobaczcie, jak ja tutaj będę to łączyła, tu będzie oczywiście to ciaśniej, to tu powstanie nam taki ładny ślad, jakbyśmy robiły po prostu oczkami ścisłym łańcuszkiem, ale będzie ładnie się układało pomiędzy tymi połączeniami. To jest naprawdę ładne połączenie, proste, efektowne, niestety nie zawsze zbyt wygodne, no bo jednak tutaj zobaczcie, muszę brać to, pamiętamy, że nitka pod spodem idzie i znowu tu jest tylna część oczka i tu jest tylna część oczka, tak? Tylna, czyli nie ta nitka z przodu, tylko ta nitka właśnie z tyłu, hop, narzut tej głównej, hop, hop, tu można sobie tym szydełkiem pojechać tak, żeby nam się wszystko ładnie przeciągnęło i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I właśnie w taki sposób łączymy sobie te dwie części. Mam nadzieję, że tutaj wszystko było widać. Specjalnie sobie mega przybliżyłam, żebym mogła też to położyć i po prostu Wam pokazać. To co? Przechodzimy do naszej głównej części swetra i łączymy sobie wszystkie boki. Ja zaraz powiem, ile gdzie odliczamy. Pokażę Wam oczywiście miareczką, co ile ma u mnie centymetrów, bo fajne jest to, że jeżeli jesteście szczuplejsze, to możecie po prostu zrobić te kwadraty mniejsze, a jeżeli macie większy rozmiar, to po prostu robicie większe kwadraty. Robicie 22 rzędy, może 24, tak żeby ten sweter na Was pasował. Ja też w pewnym momencie myślałam, że nie zrobić więcej, ale jednak chcę mieć taki bardziej obcisły, żeby on nie był taki super luźny, więc wracamy do tego fioletowego. Ok, jak mamy już połączoną górę naszego swetra, zobaczcie, jak to fajnie wygląda po połączeniu. No, perfekto, prawda? Perfekto w sensie takim wizualnym, że to bardzo ładnie wygląda. Nie zabiera nam materiału, bo z dwóch stron jest zupełnie płaskie. Gdybyśmy robili tutaj na przykład półsłupkami, to na pewno z której strony byłby taki jakby szef, no bo jednak półsłupki odstają, a przy tych oczkach ścisłych to wszystko jest gładkie w dotyku z dwóch stron i nie ma problemu. W taki sam sposób łączymy boki swetra, czyli hop, tu mamy górę, to jest przód, czyli tu boki aż do samego dołu też trzeba w taki sam sposób, ojejku, w taki sam sposób połączyć, ale musimy pamiętać o zostawieniu miejsc na rękawy, na nasze ręce. Tutaj od góry zaraz sobie policzymy, ja Wam pokażę ile. Oczywiście możecie zrobić szersze rękawy niż ja robię. To już zależy zupełnie w 100% od Was. Ja Wam pokażę, ile ja robię, gdybyście chcieli robić dokładnie taki sam sweter jak ja. Więc co? Zobaczmy. Ja Wam tutaj pokazuję. Ja będę robiła 10 przestrzeni i oczywiście pokażę Wam, ile to jest centymetrów. Czyli tak, ja liczę sobie tutaj od góry, to jest jako pierwsza przestrzeń, czyli te dziurki liczę. To jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i 10. Jeszcze raz, coś mi się tutaj zaplątało. Liczę od brzegu, od tego rogu tutaj naszego, to jest jako pierwsze. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I
tak samo oczywiście na płasko liczę tą drugą stronę i najlepiej łączę sobie tutaj znacznikiem, żebym widziała, ile mi tutaj zostało do końca. Więc hop, tutaj mam znacznik, zakładam sobie go. Widać? I to samo robię z drugiej strony, czyli tak, znowu mamy narożnik, jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Łączę w tym miejscu i ja wiem, że ta przestrzeń to jest mój rękaw. Oczywiście już pokazuję, ile to jest w centymetrach. Hop, sprawdzamy sobie to od brzegu i do rękawa, do tej przestrzeni, tutaj wychodzi 21,5, dobra, 21 centymetrów, to jest ten moment tutaj. I to samo robię z drugiej strony. I wiem, że od tego momentu do samego końca, czyli od znacznika do końca, robię dokładnie takie same łączenie, jak robiłam tutaj u góry, czyli robię sobie oczkami ścisłymi, zaczynając, mogę zacząć tutaj, chyba zacznę od rękawów i pójdę w dół, to samo oczywiście z drugiej strony i wtedy jak będziemy mieli już połączone te boki, to pokażę Wam, bo najpierw będziemy jeszcze robić dół swetra, a dopiero później na końcu będziemy robić rękawy, więc łączymy sobie, sprawdzamy, przypominam, że tu jest tak 21-22 cm u mnie, taka u mnie to jest szerokość, taką sobie zrobię, no i dochodzimy do końca, bo musimy tutaj jeszcze wydłużyć fajnie ten sweter takim ściągaczem, żeby ładnie wyglądał, bo on w tej formie, przyznaję, on jest chyba gdzieś do pępka, a chciałabym jednak troszkę dłuższy, ale nie chciałam mieć szerszego, więc zostawiam w taki sposób i zaraz Wam pokażę, w jaki sposób będziemy go tutaj kończyć. Oczywiście pokażę dwa sposoby, bo można zrobić od razu ściągacz, ale można też przeciągnąć ten wzór, który tutaj jest. Więc nie przedłużając, łączymy od rękawa w dół i spotykamy się, żeby zrobić najpierw dół swetra, a dopiero później rękawy. Ok, gdy już mamy połączone boki naszego swetra, czyli z jednej i z drugiej strony od rękawa w dół, hop, z jednej strony i od rękawa w dół z drugiej strony, zaczynamy robić dół naszego swetra. Najpierw dół, później rękawy, tak sobie wymyśliłam, więc zobaczymy. W jaki sposób robimy dół swetra? Po pierwsze robimy tak długi, jaki jest nam potrzebny i możemy go zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to przeciągnięcie wzoru, który jest w pierwszej, tej głównej części swetra, czyli powtarzanie 3 słupki przestrzeń, 3 słupki przestrzeń i tak dalej. W jaki sposób to robimy? Musimy pamiętać, że musi być tyle samo tych naszych potrójnych słupków, tyle ile jest teraz. Teraz ja mam po 20 z każdej strony i muszę to zrobić w taki sposób, aby w kolejnych rzędach też było ich po 20, żeby nam się to po prostu nie rozszerzyło w żaden sposób. I teraz tu jest takie jedno małe ale, ponieważ każda strona ma tutaj przestrzenie na końcu i one, jak przerobimy je każde jakby 3 słupkami, to dodamy w taki sposób te dwa nasze komplety tych słupków, dlatego w tym miejscu będziemy robić inaczej, ale najpierw musimy przerobić jedną ze stron, żeby dojść tak naprawdę do pierwszego łączenia, ponieważ tutaj jest początek naszej nitki, ja zrobiłam ją w tym miejscu, bo to jest nitka od tego drugiego kwadratu. Więc musimy sobie zacząć od tej strony i tak naprawdę zaczynamy w miejscu właśnie tej narożnej przestrzeni, czyli musimy zacząć od 2 słupków. Ja oczywiście powiem, dlaczego tu są 2 słupki, a nie 3. To wszystko się ładnie ułoży, nie ma się co przejmować, więc musimy tutaj zacząć od łańcuszka i jednego słupka, tak żeby nam się tu wszystko zgadzało. I teraz robimy do końca tak, żeby właśnie powstał nam ten wzór i wszystko Wam pokażę. Ale jeżeli chcecie zrobić tutaj ściągaczem, to jak najbardziej
to jest super sprawa. Żeby zrobić ściągacz, musimy przerobić wszystkie oczka słupkami. I też te słupki muszą nam się zgadzać. Więc jeżeli ja mam tutaj z każdej strony 20 takich potrójnych słupków, to muszę pomnożyć to przez 3, czyli 20 razy 3 to jest 60, czyli 60 z jednej, 60 z drugiej, co oznacza, że w rzędzie musi być tutaj 120 słupków. I oczywiście w zależności od tego, jak chcecie robić, ja tu to pokażę jedno i drugie. Najpierw pokażę tutaj ten sposób przeciągania tego wzoru dalej i jakby po pierwszym rzędzie już leci bezproblemowo, więc ja pokażę tutaj tą część pierwszego rzędu i dalej będzie można robić w górę, ale ja osobiście dla siebie będę robiła tutaj ściągacz, więc ten ściągacz także pokażę, bo ściągacz, pierwszy rząd to są tylko słupki, a już kolejny rząd będzie wyglądał nieco inaczej, więc będzie się trzeba tutaj skupić, ale spoko, to są tylko słupki i po prostu one będą troszkę inaczej robione, więc teraz robimy tutaj do połowy. Ja Wam pokażę, w jaki sposób zrobić właśnie tym ściegiem, który już tutaj lecimy, żeby nie było tutaj żadnych pomyłek, żeby wszystko nam się po prostu zgadzało, więc przerabiamy, odtąd tu zaczęliśmy od 2 słupków i po prostu już w każdej kolejnej przestrzeni robimy po 3, aż do momentu dojścia do końca jakby pierwszej strony. Ona już za chwilę nie będzie pierwszą stroną, bo już nam się tu wszystko ładnie połączy, więc robimy i zaraz Wam wszystko pokażę. Ok, w momencie, kiedy dochodzimy do połączenia naszych brzegów swetra, no to znowu mamy te narożne tutaj łączenia. W sensie to były narożniki kwadratów, a u nas powstały 2 przestrzenie, które trzeba w następnych rzędach zmienić w jedną przestrzeń. I dlatego teraz jak dochodzimy do tego narożnika, to robimy 2 słupki. Hop. Jeden i drugi. I teraz jakby kolejna część tego potrójnego słupka będzie tutaj poczwórna na rogu, tylko dlatego, żeby wyglądało to po prostu równo i estetycznie, żeby nie było tak, że z jednej strony mamy 1, a z drugiej strony mamy 2. Po prostu zrobimy równo po 2 i tylko w tym rzędzie te brzegowe tutaj przy łączeniach, te nasze potrójne słupki będą poczwórnymi. W kolejnych rzędach nie zrobi to absolutnie już żadnego problemu, bo będziemy robić wszystkie przestrzenie, we wszystkich przestrzeniach po 3 słupki, czyli tutaj patrzymy, gdzie jest to drugie i bez żadnego oczka normalnie tutaj przerabiamy dalej znowu 2 słupki, hopka i dzięki temu tutaj powstaje nam 1, jakby, no one teraz wyglądają jakby było tutaj do zrobienia i tu, ale tak naprawdę w następnych one, ja Wam pokażę później ten moment, że tu będą 3 słupki, to będzie jako jedna ta część i tu znowu będą 3 słupki, ja Wam oczywiście pokażę to w kolejnych rzędach, więc nie ma problemu. No i jak doszliśmy do tego, to znowu tu robimy po 3 w kolejnych tych przestrzeniach i dochodzimy do końca brzegu naszego swetra. I dalej Wam pokażę jeszcze kolejny rząd, żeby to było jasne, więc ja sobie tutaj po prostu zrobię te 2 rzędy tego dalej ściegu, a dalej pokażę Wam, jak zrobić ten na końcu zakończenie tego swetra w ten sposób drugi, który chciałam, czyli tym ściągaczem. O, tego słowa mi wcześniej nie brakowało, czyli ściągacza. Czyli tu ja sobie przerobię 2 rzędy, żeby Wam po prostu pokazać, jak to połączyć, a dalej będziemy robić ściągacz, więc tutaj przerabiamy to do końca rzędu i jeszcze jeden rząd Wam pokażę, żebyście się nie zgubili właśnie w tych miejscach, gdzie są tutaj po 2 słupki, bo to wszystko, zobaczycie, się ładnie ułoży w kolejnych rzędach. Nie będzie tutaj żadnego problemu z dodatkowymi słupkami, więc robimy po 3 w każdej przestrzeni do końca tutaj naszej drugiej strony swetra, czyli gdzie tu mamy to? O, do tego momentu, gdzie już 2 słupki po prostu czekają. Ja mam nadzieję, że mimo tego ciemnego koloru tutaj wszystko ładnie widać. Ok,
dochodzimy już do końca tego rzędu i tutaj musimy się połączyć z tymi czekającymi 2 słupkami, czyli znowu tak jak wcześniej, tutaj w tej przestrzeni narożnikowej, jak ja to nazwałam, robimy 2, no patrzcie, gdzie tu jest, żeby dobrze się wbić, o tu, robimy 2 słupki, hop, raz i hop, 2 i łączymy się oczkiem z tymi 2 tutaj słupkami, którymi zaczynaliśmy ten rząd, czyli hop, ja tutaj się wbiję, to chyba sobie za ciasno po prostu wcześniej zrobiłam. O, i mi się wszystko naciągnęło. Tu się wbijam, ładnie powinna być przestrzeń. I oczkiem ścisłym łączę tutaj te. Ja wiem, że to tak wygląda, ale za chwilę, no ostrości, za chwilę zobaczycie, że nad tym zrobimy tu 3 i tu 3, tu nie będziemy po środku nic robić i to się ładnie wyrówna i będzie tak jak trzeba 40 tych potrójnych słupków, które są normalnie w wszystkich pozostałych przestrzeniach. No i co robimy? Tu wbijamy się od razu w tą pierwszą przestrzeń, hopka, oczko ścisłe, w górę robimy 2 lub 3 oczka łańcuszka i zaczynamy kolejny rząd, czyli znowu tutaj dorabiamy 2 słupki, no i za chwilę ja Wam pokażę tutaj przeskok, jak dojdziemy właśnie do tego brzegu, tam gdzie łączyliśmy, tam gdzie są po 2 słupki, ale one tak naprawdę 2 i 2 to jest tak naprawdę ta nasza jedna przestrzeń, która normalnie jest 3 słupkami, a tam jest 4, żeby po prostu równo nam się wszystko ładnie ułożyło, więc ja zaraz zrobię tutaj przeskok i spotkamy się tutaj na tym pierwszym łączeniu brzegów i ten drugi brzeg jakby dokładnie tak samo będzie zrobiony, więc robimy i spotykamy się w tej części. Dobra, wszystko widać, mam nadzieję. Ok, zobaczcie, doszłam do tego momentu, tutaj mam 3 słupki i teraz kolejne nie robię tutaj, tylko robię je dopiero tutaj tak, żeby ta przestrzeń z tymi podwójnymi tutaj słupkami stanowiła jedność jako 4 zamiast 3, bo takie rzeczy zdarzyły nam się tylko tutaj na brzegu. Więc zobaczcie, robię normalnie narzut i przeskakuję szydełkiem dopiero tutaj i normalnie robię tutaj 3 słupki. W tym rzędzie nie ma już tam jakichś bajek o 4 słupkach. To było tylko w poprzednim rzędzie po to, żeby nam się te brzegi tutaj ładnie złożyły i żeby nie powstało nam za dużo tych przestrzeni. Zobaczcie, to po przerobieniu kolejnych rzędów w ogóle już się nie będzie rzucało w oczy, bo to jest tylko w jednym miejscu. I jak teraz przerobię to dalej, to zniknie. Tego nie będzie widać w ogóle, że tu było taka dziwna przestrzeń z 4, bo one już nawet teraz wyglądają jak ściągnięte. Zobaczcie, to się w ogóle nie rzuca w oczy. Tutaj jest niby w tym miejscu większa przestrzeń, ale jak zobaczycie, przerobicie kolejne rzędy, to ta przestrzeń zniknie. Więc dorabiamy do końca tutaj i jeżeli chcecie dalej robić tym ściegiem bez ściągacza, powtarzacie tyle rzędów, ile dla Was jest wygodnie, w taki sam sposób, czyli znowu później łańcuszek z 2-3 oczek i dalej po 3 słupki w tych przestrzeniach. A jeżeli chcecie zrobić dokładnie tak, jak tutaj Wam pokażę, to ja zaraz po dojściu tutaj do końca zacznę właśnie te rzędy ze ściągaczem, bo taki mam pomysł, żeby jednak ten ściągacz tutaj powstał mi na końcu tego swetra, więc robimy do końca, bo fajnie jednak zrobić jest te 2 rzędy właśnie łącząc, tak jak tutaj Wam pokazuję. Oczywiście, jeżeli bez tych 2 rzędów robicie, tylko od razu ściągacz, nie ma problemu, przecież to jest sweter dla Was, to Wam się ma podobać. Ja go tutaj nie zamierzam oceniać, pokazuję jak go zrobić, więc ja tutaj dojdę do końca rzędu i pokażę jak zacząć ten ściągacz, bo on naprawdę jest nietrudny, a wygląda fajnie, więc spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, oczywiście na końcu, jak dojdziemy tutaj do tego momentu, to
poprzedniego rzędu to są nadal te 2 słupki, te 2 podwójne, ale tutaj już wiadomo, nie przerabiamy w tej przestrzeni, ta przestrzeń dla nas nie istnieje, tylko normalnie łączymy tutaj oczkiem ścisłym na samym końcu, hopka, hopka i możemy zacząć nowy rząd. I teraz ten rząd, jeżeli chcecie robić tak jak robiliśmy tutaj, to nie ma problemu, robicie dalej oczko w górę i zaczynacie po 3 słupki w każdej przestrzeni i robicie tyle rzędów, ile chcecie, ale ja pokażę tutaj teraz, jak zrobić ten końcowy ściągacz. On będzie miał jeszcze parę rzędów, pewnie z 5, 6, zobaczymy jak będzie mi pasowało, bo będę co jakiś czas oczywiście sprawdzała na sobie ten sweter, żeby zobaczyć. Wszystko Wam powiem, pokażę ile centymetrów, powiem ile rzędów, więc nie ma problemu. Pierwszy rząd to są tylko słupki bez żadnego udziwnienia, więc robimy normalnie sobie, możemy od drugiej strony hop, zarzucić pod spód, tak jak wcześniej robiliśmy. Tutaj przez 2 narzut i mamy pierwszy ten udawany i teraz w każdej przestrzeni robimy po jednym słupku, czyli jak tu są te 3, to tu normalnie robimy słupek, hopka, możemy robić w zależności jak chcemy, albo pod tymi 2 nitkami, albo pod tymi oczkami tylko, nie ma tutaj to większego znaczenia, to już wszystko zależy od Was, więc hop, ja tu robię pierwszy i lecę dookoła same słupki w każdym oczku i spotykamy się na końcu rzędu, bo już kolejne rzędy będą wyglądały troszkę inaczej. Niby też będą słupki, ale jednak będziemy tam troszkę zmieniać, żeby powstał nam właśnie ten ściek taki ściągaczowy, żeby był ściągacz. Wszędzie robimy po jednym. Zobaczcie, już zaczęłam przerabiać, już widać, że tu wszędzie, jak sobie tak wezmę, wszędzie już jest po jednym, tak? 1, 1, 1. Tutaj są wszędzie pojedyncze słupki, więc tak przerabiamy i spotykamy się na końcu rzędu i wtedy Wam pokażę, jak zrobić ten magiczny ściągacz. Ok, gdy już dojdziemy do końca, no ostrości, zobaczcie. Ostatni słupek robimy w tej samej przestrzeni, gdzie był zrobiony ten pierwszy udawany, czyli te oczka łańcuszka, bo one tutaj no jakby nie grają nam roli udawanego słupka. Na końcu łączymy oczywiście to oczkiem ścisłym, tu się wbiłam, przeszłam, hop i w górę robimy 3 oczka łańcuszka, czyli hop, raz, 2 i 3 i teraz zaczynamy ten taki prawidłowy rząd po to, żeby powstał nam ściągacz. Ja tutaj Wam pokażę, ale za chwilę także spróbuję to pokazać na żółtej włóczce. Jeżeli tutaj nie widać, to tam to powinno Wam super pomóc. Ok, teraz też będą słupki, więc jakby tego nie zmieniamy, ale to będą słupki tak zwane reliefowe. I raz będziemy robić je z przodu, a raz będziemy je robić z tyłu. Dzięki temu powstanie nam piękny ściągacz. I teraz tak, robimy normalnie narzut, ale nie wbijamy się w oczko, tak? Tylko jeżeli mamy tutaj ten pierwszy słupek, to jest nasz pierwszy słupek, hop, ten, to jakby bierzemy go w taki sposób, czyli zarzucam tutaj dosłownie na słupek szydełko i dalej robię tak samo, czyli narzut przeciągam, narzut przez 2 i narzut przez 2. Hop. I mamy. I on po prostu zamiast trzymać się oczka, to on się nam trzyma dokładnie słupka. Kolejny słupek bierzemy od drugiej strony, czyli też robimy narzut, ale nie bierzemy go w taki sposób, tylko zabieramy go od tyłu, czyli hop, od tyłu, tak samo jakby narzut jest dokładnie na słupek, hop, przeciągam i tak samo narzut przez 2, narzut przez 2 i tak robię na przemian, czyli raz chwytam słupek z przodu, raz chwytam słupek z tyłu i raz z przodu, raz z tyłu, raz z przodu, raz z tyłu. Ja to szybko jeszcze pokażę na żółtej włóczce, żeby to było tutaj w miarę widać. Ja tu sobie rozdzielę. Hop. Zobaczcie, oczywiście tutaj mam tylko ten kwadrat, ale tu chodzi o jakby wygląd. Tak samo zrobiłam raz, 2, 3 i jest słupek, tylko tu są te potrójne, ale to nie ma znaczenia. Robię narzut. I teraz podkładam pod słupek szydełko, hop,
narzut normalnie wyciągam, narzut przez 2, narzut przez 2, a kolejny biorę od tyłu, czyli tak samo jest narzut i po prostu nie biorę go już w taki sposób, czyli szydełko z przodu, tylko szydełko z tyłu, więc musimy ten narzut sobie też trzymać, żeby on nam nie spadł i wtedy hop, widzicie, dookoła tego słupka, ale z tyłu i tak samo przeciągam narzut, hop, narzut przez 2, narzut przez 2. I widać, tutaj na początku jest to słabo widoczne, ale zobaczcie, że te słupki będą fajnie się później układały, więc tak jak wcześniej powiedziałam, przerabiamy całość tutaj, raz słupek z przodu, raz słupek z tyłu i spotykamy się tutaj. Zaraz Wam pokażę, jak zrobić kolejny rząd i polecicie już dalej sami bez problemu, bo tam później się już nic nie zmienia, czyli reliefowe, raz z przodu, raz z tyłu, raz z przodu, raz z tyłu i spotykamy się na końcu tego rzędu. Oczywiście, jeżeli są dodatkowe pytania, to komentarze są do Waszej dyspozycji. Tam jest jakby taka sekcja pytań. Ja zazwyczaj odpowiadam na te wszystkie pytania, które tam są, a jeżeli masz więcej do zapytania, to zawsze możesz do mnie napisać na maila, który jest tam, bo jeżeli tu nie zapomnę dodać, to na pewno jest mail w opisie tego filmiku, tam możesz do mnie napisać, albo oczywiście jak zawsze na Instagramie, tam też odpowiadam. Więc robimy słupeczki, raz z przodu, raz z tyłu i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, zobaczcie, jak wygląda skończony ten pierwszy rząd tych reliefów naszych. Nie wiem, czy to tu dobrze będzie widać. O, coś mi się tu ciągnie. Ale jak sobie dobrze popatrzymy, to już widać, że powstaje tutaj wzór. I teraz w kolejnych rzędach robimy tak samo. Czyli tutaj na końcu oczywiście robię oczko łańcuszka. Hopka, tu się wbijam w ten łańcuszek, który tu był. Najlepiej, o. I oczko ścisłe, nie łańcuszka, hopka, w górę oczywiście znowu robię 2, 3 i oczywiście tu mamy z poprzedniego rzędu i robimy nowy rząd. I tutaj w tym nowym rzędzie powtarzamy. W jaki sposób i co powtarzamy? Powtarzamy tam, gdzie były robione słupki reliefowe z przodu, robimy z przodu. Tam, gdzie z tyłu, robimy z tyłu. Czyli on tutaj mi się źle ułożył, bo on powinien być tutaj, zaraz go poprawię. I zobaczcie, tutaj jest, nie wiem, czy to dobrze widać, ten słupek jest robiony z przodu, z poprzedniego rzędu, a ten jest z tyłu, więc dokładnie robimy tak samo. Czyli znowu hop, narzucam i tutaj ten z przodu znowu będzie z przodu. Dzięki temu właśnie powstanie nam ten ściągacz i znowu hop, ten jest z tyłu, zresztą widać, bo on się chowa tutaj za tym, więc znowu tego też zarzucam z tyłu i powtarzamy te rzędy do momentu uzyskania takiej długości swetra, jaką chcemy, bo pamiętamy, że to, co robimy, to jest dół swetra, nie góra. Górę mamy tutaj, hop, i tu będziemy zaraz tworzyć rękawy, ale najpierw dokończmy sobie ten dolny ściągacz. Zobaczycie, że jak zostaną powtórzone dalej te rzędy, to ten ściągacz będzie bardziej widoczny, bo on nie będzie taki gładki jak to, tylko będzie widać właśnie te słupki, które są reliefowe z przodu i te z tyłu, które się chowają, będą jakby troszkę znikać. I dzięki temu powstanie właśnie ściągacz i on będzie taki lekko elastyczny, więc robimy, powtarzamy sobie te, no ostrość też łapiemy, słupki z przodu, słupki z tyłu i zawsze na tym, który z przodu jest z przodu, a na tym, który jest z tyłu robimy także z tyłu. Dzięki temu właśnie będą równe paski i ładnie to nam się ułoży, więc powtarzamy tyle rzędów, ile uważamy, czyli w trakcie najlepiej zakładać sobie ten sweter albo go mierzyć, jeżeli robimy go dla kogoś, żeby po prostu uzyskać odpowiednią długość. Ile zużyłam włóczki, jeszcze taka szybki tutaj sprawdzian, ile zużyłam włóczki. Z pierwszego kwadrata tutaj już mi się kończy, zobaczcie, tu o właśnie, no bo jest przyklejona etykieta, tu już mam tyle, a z drugiego kwadratu zacznę później robić
rękaw drugiego kwadratu, w sensie, że jeden kwadrat, czyli przód robiłam z jednego motka, tył robiłam z jednego motka i ten jeden już właśnie mi się skończył, jak zaczęłam dorabiać dół naszego swetra, a ten drugi pewnie mi się skończy, jak zacznę robić jeden z rękawów, więc jeszcze mam w zanadrzu 2 motki, czyli nadal jeszcze nie zużyłam 600 metrów, bo jak pamiętamy, jeden motek to 300 metrów, a ja już mam taki bezrękawnik swetrowy, więc naprawdę fajnie się tutaj przerabia i jest dużo tej włóczki, więc robimy i spotykamy się na końcu, wtedy zaczniemy robić rękawy. Okej, mamy to. Mamy skończony dół swetra. Zobaczcie, widać, że jest ściągacz? Widać. Ja tu zrobiłam 8 rzędów. 8 rzędów, oczywiście reliefowych, nie liczę pierwszego zwykłego rzędu, czyli jak sobie policzymy, to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reliefowych plus jeden, ten pierwszy, taki, który rozdzielał nam właśnie te słupki na pojedyncze z tych potrójnych. No dobra, co teraz robimy na końcu? Na końcu, ja tu sobie zaznaczyłam po prostu, żeby nitka mi nie uciekła, ale na końcu po prostu robimy, ja już tutaj mam ostatnie oczko, takie łańcuszka, oczko ścisłe, odcinamy włóczkę i po prostu ciągniemy, zobaczcie, obcinam sobie kawałek dalej, ostrość mi oczywiście łapie, nie w tu gdzie trzeba i co robimy? Wyciągamy to oczko, dzięki temu nam się tu już nic nie spruje. Hop. Tą nitkę oczywiście wplatamy sobie tutaj w lewą stronę w słupeczki i się już tym nie martwimy. Oczywiście możecie zrobić więcej tych rzędów, jeżeli Wam tak pasuje. Ja sobie robię taką nie za długie, nie za krótkie, więc zmierzyłam sobie, sprawdziłam oczywiście. Teraz, póki nie zaczęłam, zmierzę, ile ma sweter od góry do samego dołu, żeby Wam tutaj pokazać. Oczywiście jak zakładam go, to on się troszkę rozciąga i on w trakcie noszenia też się ułoży inaczej, bo będzie włóczka pracować po blokowaniu, czyli po pierwszym wypraniu, na pewno też się troszkę inaczej ułoży, więc sprawdzamy. Hop, mam tutaj dokładnie 54 cm. I teraz możemy zacząć robić rękawy. Rękawy zaczynamy, ja tu mam z jednej ze stron zostawioną nitkę właśnie od tego jednego z kwadratów, czy to był przedni, czy tylny, nie ma to zbytnio znaczenia. Nitka jest, więc mogę tutaj mam, o zobaczcie, nawet czekającą pętelkę. I teraz ten rękaw, oczywiście drugi też, zaczynamy dokładnie tak samo, jak tutaj dorabialiśmy te 2 dodatkowe rzędy. Czyli zaczynamy, robimy w każdym po 3 słupki i tak samo na łączeniach mamy jedną przestrzeń i poprzez te nitki jest druga przestrzeń i robimy dokładnie to samo, co robiliśmy na dole. Czyli w każdej z tych przestrzeni robimy po 2 słupki i one będą tworzyły nam właśnie jeden taki komplet, tak jak tu są po 3, tak tu będą 2, czyli łącznie będą 4 i zobaczcie, że przerobimy to później dokładnie tak samo, czyli jakby to jest odpowiednikiem tego, co było na samym końcu, więc możemy tutaj zacząć. Oczywiście ja i tak to pokażę, więc zaczynamy, robimy sobie tutaj na początku, no nitko, gdzie jesteś? Na początku robimy tak jak wcześniej, czyli robimy 2-3 oczka łańcuszka i zaczynamy tutaj przerabiać, czyli tutaj muszę dorobić jeszcze 2 słupki, a raczej tutaj dokładnie, w tym miejscu dorabiam tylko jeden, ponieważ to jest właśnie ta przestrzeń, która będzie mi się tu łączyła, więc tu mam jeden dorobiony. Hop, narzut i aż do kolejnego połączenia robię po 3 w każdej przestrzeni, czyli do którego miejsca? Już Wam pokazuję. Czyli jak mamy tu, to mamy tutaj przód i do momentu łączenia przedniej i tylnej części robimy po 3 słupki w każdej przestrzeni i spotykamy się tutaj, bo tutaj zrobimy tak samo jak było na dole, czyli 2 i 2 i one nam stworzą taki jeden komplet, więc przerabiamy i spotykamy się tutaj. Oczywiście pokażę, jak tutaj przejść.
Okej, zarzuciłam. Dobra, ja tu doszłam już do tego momentu. O, zobaczcie, tutaj są, jak to pokazać, żeby to było dobrze widać. Tutaj są zrobione 2 słupki. Jest jeden i jest drugi. 2, zobaczcie, jeden i drugi. I tu bez żadnego oczka przechodzę do tej drugiej części swetra, już tylnej, i tak samo robię narzut i robię tutaj 2 słupki, hopka, i dokładnie to wygląda tak jak na dole, czyli one wyglądają jak dwie oddzielne części, a później po prostu dookoła tutaj zrobimy tu 3 i tu 3, tu nie będziemy robić w tej przestrzeni nic. I tak samo nam się połączy jak na dole swetra, więc dalej po tym połączeniu, dalej robimy znowu po 3 i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu, bo tam zrobimy te 2 i przejdziemy do kolejnego rzędu, który już będzie w całości wyglądał tak samo, czyli w każdej przestrzeni będą po 3. Oczywiście ja to pokażę dla pewności, gdyby komuś gdzieś umknęło, więc teraz dochodzimy do tego momentu, tutaj do góry i tam się też spotykamy. Ostrości, mamy to, zobaczcie, tak samo tutaj były 2, tu na końcu w tej przestrzeni też są 2 słupki, tak? Tu były 3, to jest raz, 2, 3, a tu są 2, raz, 2. I tak samo jak to było wcześniej, łączymy tutaj oczkiem ścisłym, czyli hop, tutaj się wbijam, tego dokładnie nie widać, bo te nitki są takie mięciutkie tutaj, ale zobaczcie, połączone, hop, i tu też mam przestrzeń, ale tej przestrzeni później nie będę przerabiała, tylko będą tu, czyli będzie przerobione tu i tu, a to ominę, bo to jest jako nasza jedność. I tak samo przechodzę sobie tutaj, zaczynam robić w górę i dorabiam 2 słupki, hopka, hopka, no i lecę. Lecę cały rząd już teraz normalnie. Oczywiście jak dochodzę do tego momentu tutaj z drugiej strony, pamiętamy, że że przerabiamy tutaj omijamy, bo to traktujemy jako właśnie taką jedność, czyli tu jest, tu nie i tu znowu jest. I zobaczycie, że to się ładnie złoży. Ja za chwilę oczywiście jak dojdę do tego momentu też to pokażę. Później przejdziemy tu, a kolejne rzędy powtarzamy już w taki sam sposób. To co? Spotykamy się tutaj przy łączeniu tyłu i przodu. Tak naprawdę to już jest nasz rękaw, więc lecimy po 3 słupki w przestrzeni, tak jak wcześniej, i spotykamy się tutaj w tym miejscu. Ostrości łap tu na tym ciemnym, mamy to. I to jest właśnie ten moment, zobaczcie, tu są 2 słupki i tu są też 2, na tej puszystej nie widać aż tak dobrze i ja tutaj zrobiłam 3, więc tu nie robię w tym miejscu, a robię dopiero tutaj. Oczywiście, jeżeli chcesz sobie tutaj ciut jakby rozszerzyć ten rękaw, to jak najbardziej możesz tutaj zrobić. Ja po prostu mówię, jak zachować tą samą ilość, która była tutaj na początku, żeby nam się tutaj nic przypadkowo nie dodało, więc zobaczcie, narzut, omijam to, robię od razu tutaj i tu mi się ładnie to ułoży, hop, raz, 2 i 3 i mamy to. I zobaczcie, jest ładnie i tego nie będzie widać. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj się ułożyło i to samo będzie robione z drugiej strony, czyli jak dojdziemy tutaj, to też zobaczcie, tutaj zrobimy, tutaj ominiemy i tutaj znowu zrobimy, czyli te 2 i 2 to te są łącznie 4 i tutaj po prostu połączymy. Więc ja dochodzę tutaj i za chwilę powiem, jak długi rękaw robimy. No i mamy to. Tutaj oczywiście już nie dorabiamy, tylko robimy na końcu tutaj oczko ścisłe, hopka i zaczynamy nowy rząd, czyli podkładam pod spód, mam 2, przeciągam i jeszcze raz narzucam i zaczynam dorabiać, czyli dorabiam tutaj jeszcze 2 słupeczki i lecę dookoła, już cały rząd, już tutaj nie muszę się skupiać na dziwnych pominięciach, tylko wszystko już robię gładko, dookoła i przerabiam. Jak długi robimy rękaw?
no tak naprawdę nie mogę Wam narzucić, jaki długi będziecie robić sobie rękaw. Ja podejrzewam, zrobię gdzieś, żeby skończył mi się przed nadgarstkiem, żeby zrobić na końcu pewnie jeszcze odejmowanie i zmniejszenie, w sensie takie do ściągacza. Oczywiście wszystko pokażę, więc ja teraz przerabiam sobie tak, żeby mi się skończyło gdzieś tutaj przed nadgarstkiem i wszystko pokażę, jak zmniejszyć, jak oczywiście zrobić ściągacz i jak tutaj wykończyć ten nasz sweter. Powiem, ile zrobiłam rzędów, wszystko oczywiście zmierzę, tak jak zawsze, centymetrem, więc nie ma się czego obawiać. Oczywiście rękawy robimy 2, więc teraz dorabiam sobie ten jeden, pewnie go skończę i jak będę robiła drugi, to wtedy pokażę Wam ten ściągacz, bo ściągacz i cały rękaw z drugiej strony robimy dokładnie tak samo, tylko że po prostu jest z drugiej strony, lewy i prawy, prawda? Więc przerabiamy. Oczywiście można sobie też zrobić taki króciutki rękaw do łokcia albo nawet szybciej, to już zależy od Was. Jakby technika później zrobienia tego jest dokładnie taka sama, niezależnie od tego, jak długi będziecie mieli rękaw, więc przerabiamy na taką długość, jaka nam odpowiada, tak? I wracamy, spotkamy się po to, żeby dokończyć ten rękaw i cieszyć się tym naszym swetrem. Więc co? Robimy i spotykamy się za wiele, wiele rzędów. Miłej roboty. Okej. Mamy. Skończone. Ja nie wiem, czy tu będzie widać cały ten sweter. Mam miarkę przygotowaną. Tu jest tak. Tu jest ten rękaw, który teraz pokażę Wam, jak wykończyć. A z drugiej strony mam już skończony rękaw. Zobaczcie, na końcu jest zrobiony dokładnie taki sam ściągacz, jak na dole swetra. On ma nawet dokładnie tyle samo rzędów. Okej, no ale jakby nie zaczynamy od razu ściągacza, tylko trzeba troszkę tutaj zmniejszyć, żeby to się nam ładnie ułożyło i oczywiście ja Wam tutaj pokażę. Ile jest rzędów? U mnie wyszło 38 rzędów rękawa, czyli jakby łącznie z tym pierwszym rzędem, gdzie tutaj było łączone, czyli jakby od razu pierwszy rząd to jest od momentu połączenia, tu gdzie był ten rząd właśnie z tym łączeniem tego brzegu, tu gdzie były po 2 zamiast po 3, od tego momentu, czyli od momentu zaczęcia rękawa liczę rzędy, więc odtąd do końca tego powtarzania mam dokładnie 38 rzędów i teraz Wam pokażę miarką, ile to jest u mnie centymetrów. Nie wiem, czy tu się całość zmieści, chyba nie będzie widać. Okej, dobra, poradzimy sobie. Od pachy liczę, od pachy tutaj pod spodem do brzegu póki co jest 44 cm. Tutaj zobaczcie, 44 cm, ale przed nami jeszcze parę rzędów, bo trzeba zejść, tu ładnie zmienić ten kształt i dopiero później zrobić ściągacz. Spoko, wszystko pokażę, więc nie ma problemu. Oczywiście na końcu tutaj jeszcze nie złożyłam tego, nie zamknęłam tego ostatniego rzędu, więc hop i tak jak było to wcześniej, biorę tutaj i robię oczko ścisłe. Nie wiem, czy dobrze ostrość. Łapię ta ostrość, dobra. I jakby zaczynam tak samo, czyli znowu sobie tutaj robię na początku pierwsze oczko łańcuszka na wysokości słupka, czyli oczko i jeszcze jedno i robię słupek. I teraz tak naprawdę ten rząd różni się tylko tym, że zamiast po 3, tak jak były to we wszystkich pozostałych rzędach, po 3 słupki będziemy robić po 2. Dzięki temu już nam się ciut tutaj zmniejszy ilość, ale jakby bez takiego odejmowania, więc na razie robimy ten rząd. U mnie to jest rząd 39, licząc sam rękaw. Robimy tutaj po 2 słupki zamiast po 3 i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu i zaraz Wam pokażę, jak przejdziemy do ściągacza i tak naprawdę już będzie skończony ten sweter. Znaczy się u mnie będzie, bo mam obydwa rękawy. W zależności jak u Was, czy robicie takie długie, czy krótkie, no to tak, żeby pasowały Wam, prawda? Ok, więc ja tutaj przerabiam, przerabiam
po 2 zamiast po 3 i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu, jak przejedziemy wszystkie oczka dookoła. Ok, zobaczcie, niby to nie jest nie wiadomo jak, bo wystarczyło robić po 2 zamiast po 3, a jednak zeszło, jest troszkę mniejsze, o to właśnie nam chodziło. Łączymy oczywiście na końcu tutaj z oczkiem początkowym tutaj z rzędu, oczkiem ścisłym. I teraz w tym rzędzie tutaj normalnie robię oczka łańcuszka na samym początku, czyli hop i hop. I teraz w tym rzędzie robimy już pojedyncze słupki, ale jednocześnie odejmujemy, żeby nam się nadal ten rękaw schodził, dziwnie to zabrzmiało. No chodzi o to, żebyśmy zeszli tutaj ilościowo cały czas do ściągacza. I w jaki sposób będziemy to robić? Będziemy robić słupki, to już powiedziałam, będziemy robić je już normalnie, czyli nie po 2 ani po 3, ale będziemy je odejmować. I będziemy to robić w następujący sposób. Tutaj oczywiście dorabiamy sobie, bo to jest, musi nam się liczyć ilość słupków, a że ten łańcuszek teraz już nam się nie liczy jako słupek i będziemy odejmować co 4 oczko. Czyli tu mam zrobiony pierwszy słupek, tutaj robię drugi słupek, w kolejnym oczku, czyli akurat tutaj już jest na przestrzeni pomiędzy, robię trzeci słupek, hop, i teraz łączę. Są 2 sposoby łączenia przy słupkach, a ja pokażę taki, który jakby mi się podoba troszkę bardziej. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ok, więc robimy od razu, przechodzimy, czyli łapię pierwsze, hop, i narzut, bez narzutu łapię od razu, zobaczcie, nie wiem, czy to dobrze widać, tu złapałam za pierwsze i kolejne też się wbijam, hop, i też wyciągam. I mam 3 nitki. Biorę, przeciągam przez 3 i biorę i przeciągam przez 2. Czyli mam słupek, ale który łączy nam tutaj 2 oczka. W kolejnych 3 znowu robię zwykłe słupki. Hop, raz, hop, w drugim oczku 2 i w trzecim oczku hop, 3 i kolejne znowu 2 łączę. Czyli znowu wbijam się, wyciągam. Kolejne wbijam się, wyciągam, przeciągam przez 3 nitki i przeciągam przez 2 i znowu mam słupek, który łączy mi 2 oczka na dole. I teraz uwaga, niezależnie od tego, ile masz oczek, robimy takie odejmowanie, bo to nie odejmuje nam nie wiadomo jakiej ilości oczek, a ładnie schodzi. I tutaj nie ma znaczenia w tym momencie, czy wyjdzie Ci równo to odejmowanie, czy gdzieś na końcu zabraknie tego jednego odejmowania, albo będzie za dużo półsłupków. Liczy się, że odejmiemy te tutaj oczka co 4, czyli 4 i 5, a później i tak nie będzie tego widać, jakby czy to odejmowanie jest równe, czy faktycznie odejmowanie dojdzie tam do samego brzegu i ostatnie 2 oczka złączymy w odejmowanie, czy tam będzie jeszcze jeden półsłupek, czy tam nie będzie tego odejmowania. Nie ma to znaczenia. Ważne, żeby każdy rękaw zszedł porówno przy odejmowaniu, a później i tak przejdziemy do tego samego, czyli jakby niezależnie od tego, ile jest oczek, dlatego ja też nie mówię, ile tu jest u mnie oczek, robimy odejmowanie raz, 2, 3 słupki, a 4 i 5 oczko zawsze łączymy bez liczenia oczek, bo ważne jest to, żeby po prostu pasowało do tej Twojej ręki, pasowało do nadgarstka, niezależnie od ilości. To co? Przerabiamy, robimy raz, 2, 3 odejmowanie, spotykamy się na końcu tego rzędu i zaczniemy robić już ściągacz. Więc do roboty. Czy to widać, czy to widać, czy to słychać? Ok, mamy to. Po odjęciu już widać, że rękaw jeszcze bardziej nam się zmniejsza. O to przecież tutaj chodzi. Na końcu, tak jak wcześniej, robimy oczko ścisłe. Hop, hop. I robimy 2 oczka do góry i zaczynamy znowu nasz ściągacz.
Ściągacza jest dokładnie tyle samo, ile na końcu swetra, czyli 8 rzędów i robimy go dokładnie tak jak wcześniej, czyli robimy narzut i chwytamy na przemian. Raz słupek od tyłu, hop, a raz słupek, właśnie tutaj było od przodu, a tutaj od tyłu. Powiedziałam co innego i pokazałam co innego. I tak pamiętamy, że w kolejnych rzędach ten, co jest z przodu, znowu chwytamy z przodu, ten, co jest z tyłu, znowu chwytamy z tyłu, tak, żeby ten ściągacz nam tak ładnie tutaj powstał. Gdzie jest tutaj ten rękaw drugi, żebym mogła wam pokazać. Widzicie? Taki sam ściągacz. Tu są te, co z przodu są łapane, te, które są z tyłu, tutaj są niewidoczne i robimy dokładnie tyle samo rzędów, ile mamy na końcu, czyli 8 rzędów ściągacza i tam się też spotykamy, więc pamiętamy, raz łapiemy z przodu słupek, hopka, a kolejny łapiemy od tyłu szydełkiem i tak właśnie powstaje nam ten ładny i elegancki, można powiedzieć, ściągacz na rękawie. Pamiętamy 8 rzędów, to jest pierwszy, a spotykamy się na końcu 8 rzędu ściągacza. No i to chyba będzie na tyle. Więc robimy i spotykamy się już tutaj na końcu tego rzędu. Okej, mamy to. Skończony rękaw, oczywiście drugi tak samo wykańczamy, a tutaj na końcu po połączeniu tego oczkiem ścisłym robię jeszcze jedno oczko, tak dla pewności, hop, oczko łańcuszka, które mocno ściskam i kawałek dalej obcinam już nitkę. Zobaczcie. To jak przecięcie wstęgi. Jej, zobaczcie, zostało mi jeszcze sporo tego ostatniego motka, więc nie zużyłam wszystkich 4 motków. Myślę, że tutaj tak z połowę maksymalnie. Później sobie go zważę i wtedy będę wiedziała, ile dokładnie go zużyłam, bo on na początku ważył 100 gram. Po zważeniu będę wiedziała, ile go tu zeszło i napiszę w opisie filmiku, zaznaczę, ile zużyłam. Oczywiście to nie jest tak dokładnie, tylko tak plus minus, ile tej włóczki zużyłam. Ok, co na końcu? Biorę już nitki wszystkie na boczek. Tutaj wyjmuję nitkę do końca i tą nitkę mogę schować, tak jak wszystkie pozostałe nitki, mogę schować igłą pomiędzy, no, przez to, że jest puszysta, to nie jest to takie super. Wszystkie nitki chowamy w środku pomiędzy półsłupkami, pomiędzy słupkami, bo tu są akurat, przecież tu są słupki, nie półsłupki, ale zobaczcie, pomiędzy środkowymi tutaj nitkami można to ładnie sobie wpleść. Wszystkie nitki w taki sposób chowamy. Oczywiście można też je przywiązać, więc tu możemy schować i po prostu za jakiś czas zrobić supełek, żeby ta nitka w żaden sposób już nam, no nie mogę trafić, w żaden sposób, naprawdę nie mogę tutaj wejść, bo nie widzę dokładnie, w żaden sposób nie wyskoczyła, więc od środeczka chowamy wszystkie te wkurzające, wystające nitki, gdzieś sobie tutaj jeszcze związujemy dla pewności i co? I koniec, mamy skończony sweter. Zobaczcie, ja tutaj sobie nie pochowałam jeszcze tych nitek, ale pochowam je. Mamy piękny, o tutaj jest przód z tej strony, hopka, piękne rękawy, dół też tak samo wykończony. Tutaj wrzucam zdjęcie, w jaki sposób on się układa na mnie. I co? Dziergajcie, dajcie znać, jak wam wyszły te swetry. Oczywiście w razie pytań, komentarze do waszej dyspozycji albo Instagram, piszcie, jeżeli coś nie do końca zostało według was wyjaśnione. To co?
na ten moment dzięki wielkie, dzięki, że dziergałeś ze mną, bo na przykład mój syn już mnie poprosił o taki sweter, więc może panowie też sobie taki zrobią. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco, bo tutaj staram się raz w tygodniu wrzucać nowy filmik z tutorialami. Więc co? Dzięki jeszcze raz i do następnego. Pa!